Jak to możliwe, że żywność wytwarzana przez owady, przechowywana w wosku i pozbawiona jakiegokolwiek chłodzenia potrafi przetrwać w słoiku całe lata, dziesięciolecia, a nawet stulecia, nie psując się? Odpowiedź kryje się w żywej fabryce, która z imponującą precyzją kontroluje enzymy, wilgotność, temperaturę, wentylację i magazynowanie. Dzięki temu w jednej zwykłej łyżce miodu skrywa się praca tak ogromna, że żadna ludzka fabryka nie potrafiłaby odtworzyć jej w identyczny sposób. Ale jak tak maleńkie stworzenia potrafią wytworzyć coś tak złożonego, tak cennego i tak doskonałego? A wiecie, co jest najbardziej niewiarygodne? Cała ta produkcja odbywa się w ciemności, bez silników, bez elektryczności i bez wydania choćby jednej pszczole jakiegokolwiek polecenia. Jeden słoik miodu zaczyna się od tysięcy lotów, niezliczonych kwiatów i żywej fabryki, która nigdy nie zasypia. Zanim to płynne złoto trafi na wasz stół, przechodzi przez organizmy pszczół, dojrzewa w maleńkich woskowych komórkach i dopiero wtedy może zostać zebrane. Witamy serdecznie na kanale Fabryki i Fakty. Dziś zajrzycie do samego serca ula, prześledzicie narodziny słynnego płynnego złota i odkryjecie, jak kwiaty, pszczoły, plastry oraz technologia łączą się, by przemienić dzieło natury w produkt obecny w milionach domów. Wszystko zaczyna się od społeczności zorganizowanej z niezwykłą precyzją. W jej centrum znajduje się królowa, której głównym zadaniem jest składanie jaj i zapewnianie ciągłości kolonii. Wokół niej pracują tysiące robotnic, które czyszczą komórki, karmią larwy, wytwarzają wosk, strzegą wejścia, wentylują ul i zdobywają pożywienie. Trudnie mają natomiast zupełnie inne zadanie – zapłodnić królową podczas lotu godowego. Pamiętacie, co powiedzieliśmy wcześniej? Żadna pszczoła nie otrzymuje poleceń tak jak pracownik ludzkiej fabryki. Porządek powstaje dzięki sygnałom chemicznym, dotykowi, drganiom i powtarzanym zachowaniom. Każda robotnica zmienia swoje zadania wraz z wiekiem, zaczynając od prac wewnątrz ula, a później wylatując na zewnątrz w poszukiwaniu nektaru, pyłku, wody i żywic. W tym niezwykłym środowisku powstają również inne produkty. Nektar zostanie przemieniony w miód, pyłek pomaga wyżywić kolonie, wosk tworzy plastry, mleczko pszczele odżywia larwy i królową. Propolis wytwarzany z roślinnych żywic pomaga uszczelniać i chronić dom pszczół. W poprzednim odcinku zobaczyliśmy, jak fabryka za pomocą maszyn, silników i ludzkiej kontroli przekształca zwykłe składniki w majonez. Tutaj dzieje się niemal coś odwrotnego. Miód rodzi się w żywej fabryce bez elektryczności, bez rozkazów i z tysiącami pszczół pracujących w doskonałej harmonii. I właśnie tutaj pojawia się fascynujące pytanie. Ile kwiatów, ile kilometrów i ile lotów kryje się w jednym słoiku miodu? Sprawdźcie też, czy subskrybujecie już kanał Fabryki i Fakty, bo w ciągu najbliższych minut odkryjecie, jak natura stworzyła linię produkcyjną tak wydajną, że ludzka technologia wciąż próbuje ją naśladować. Skoro wiemy już, kto pracuje wewnątrz ula, musimy odkryć, gdzie instaluje się tę żywą fabrykę i jak jej robotnice odnajdują surowce. W naturze pszczoły zasiedlają dziuple drzew, szczeliny i inne osłonięte miejsca. W pasiekach mieszkają natomiast w specjalnie zaprojektowanych ulach, które umożliwiają przegląd rodzin, prowadzenie zabiegów oraz odbieranie miodu przy możliwie najmniejszej ingerencji w życie kolonii. Zespół uli znajdujących się w jednym miejscu nazywa się pasieką. Nie jest to jednak zwykły parking dla skrzynek. Miejsce musi zapewniać dostęp do wody, kwiatów, osłony, dogodnego dojazdu oraz bezpiecznej odległości od ruchliwych terenów. Trzeba również zwracać uwagę na środki ochrony roślin stosowane w okolicy. Niektóre pasieki pozostają w tym samym miejscu przez cały rok. Inne są przewożone, aby podążać za kolejnymi okresami kwitnienia. W ten sposób powstają miody związane z sadami owocowymi, lipami, rzepakiem i wieloma innymi roślinami.
Ich smak, barwa i aromat zmieniają się, ponieważ każde źródło oferuje inną kompozycję nektaru. Opieka nad pasieką wymaga znacznie więcej niż czekania, aż słoik się napełni. Pszczelarz sprawdza, czy królowa jest aktywna, czy rodzinie nie brakuje pokarmu, czy nie pojawiły się oznaki chorób lub pasożytów i czy w ulu jest dość miejsca dla rosnącej populacji. W okresach niedoboru błędne decyzje osłabiają rodzinę. Nigdy nie wolno odbierać tyle miodu, by pozbawić pszczoły zapasów. Kiedy rozpoczyna się kwitnienie, pszczoły zbieraczki ruszają do pracy. Kierują się kolorami, zapachami i trasami zapamiętanymi podczas wcześniejszych lotów. Ich oczy złożone dostrzegają zupełnie inny świat. Pszczoły widzą część promieniowania ultrafioletowego, niewidzialnego dla człowieka. Wiele kwiatów ma ultrafioletowe wzory, które działają niemal jak strzałki wskazujące miejsce, gdzie ukryty jest nektar. Znalezienie dobrego źródła to dopiero połowa zadania. Pszczoła musi jeszcze wrócić i przekazać towarzyszkom, gdzie znajduje się pokarm. W tym celu wykonuje tzw. taniec wywijany, znany również jako taniec pszczół. To niezwykle precyzyjny system komunikacji badany przez austriackiego zoologa Karla von Frischa, będący częścią tzw. języka pszczół. Podczas tego ruchu kierunek prostego odcinka wskazuje trasę względem Słońca, a czas jego trwania pomaga przekazać odległość do kwiatu. W ciemnym wnętrzu ula ciało pszczoły zamienia się w prawdziwą mapę. Badania Karla von Frischa nad językiem i zachowaniem pszczół pomogły odkryć, w jaki sposób owady te przekazują sobie informacje. W 1973 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycia dotyczące zachowania zwierząt, w tym pionierskie badania nad językiem pszczół. Pszczoły zbieraczki wykorzystują również zapachy, punkty orientacyjne i ukształtowanie terenu. W zależności od dostępności kwiatów mogą zbierać nektar w pobliżu ula albo pokonywać kilka kilometrów. Im dalej znajduje się pożytek, tym większy jest wydatek energii. Dlatego położenie pasieki wpływa zarówno na zdrowie pszczół, jak i na wielkość produkcji. Podczas lotu pszczoła może osiągać prędkość bliską 20 km na godzinę, choć wiatr, ciężar ładunku i warunki otoczenia zmieniają tempo. Każda wyprawa przynosi jednak jedynie maleńką porcję. Wole miodowe, czyli zbiorniczek oddzielony od właściwego żołądka, służy do transportu nektaru. Gdy jest pełne, może stanowić znaczną część masy pszczoły. Ile kwiatów potrzeba, aby napełnić jeden słoik? Nie istnieje jedna uniwersalna liczba, ponieważ ilość i stężenie nektaru różnią się w zależności od rośliny, pogody oraz pory roku. Mimo to jedna handlowa porcja miodu może oznaczać miliony wizyt na kwiatach. W każdej łyżce kryją się tysiące decyzji dotyczących lotu i zbioru. Po wylądowaniu na kwiecie robotnica wysuwa aparat gębowy przypominający maleńki języczek i wysysa nektar. W tej samej chwili rozpoczyna się niewidoczna przemiana. Płyn trafia do wola miodowego, gdzie styka się z enzymami wytwarzanymi przez samą pszczołę. Jeszcze podczas drogi powrotnej zaczynają one zmieniać strukturę cukru. Oprócz nektaru pszczoły zbierają pyłek, wodę i żywicę. Pyłek przenoszony jest na tylnych odnóżach i służy do odżywiania rodziny. Woda pomaga regulować temperaturę. Z żywic roślinnych powstanie propolis, wykorzystywany głównie do uszczelniania i ochrony ula. Oznacza to, że miód, propolis, pyłek i mleczko pszczele nie są tą samą substancją. Miód powstaje przede wszystkim z przetworzonego i zagęszczonego nektaru. Propolis pochodzi z materiałów żywicznych. Mleczko pszczele jest wydzieliną produkowaną przez pszczoły karmicielki, służącą do odżywiania larw, a w szczególny sposób królowej. Gdy zbieraczka wraca do ula, jej ładunek wciąż bardzo różni się od gęstego miodu, który znamy. Nektar zawiera dużo wody i musi przejść przez kolejne przekazania, reakcje oraz odparowywanie. Surowiec przemierzył pola, został odnaleziony dzięki niezwykłym zmysłom i przetransportowany na odległość wielu kilometrów. Teraz trafi na ukrytą wewnątrz ula linię przemian.
Kiedy zbieraczka dociera do ula, nie wlewa nektaru bezpośrednio do plastra. Najpierw przekazuje małe porcje innym robotnicom. Proces ten, nazywany trofalaksją, może wyglądać jak zwykła wymiana pokarmu, ale w rzeczywistości jest serią mikroskopijnych przemian. Przy każdym przekazaniu kolejne enzymy stykają się z nektarem i zmieniają jego skład. Następnie płyn zostaje rozprowadzony cienkimi warstwami wewnątrz komórek plastra. Na tym etapie wciąż zawiera zbyt dużo wody, by można go było uznać za dojrzały miód. Gdyby przechowywano go w takiej postaci, mógłby sfermentować. Dlatego ul uruchamia proces osuszania oparty na odpowiedniej temperaturze, cyrkulacji powietrza i zbiorowej pracy. Setki robotnic poruszają skrzydłami przy wylotku ula i nad plastrami. Wytwarzany w ten sposób strumień powietrza obniża wilgotność i przyspiesza parowanie. To tak, jakby ul posiadał własny naturalny system wentylacji przemysłowej. Jednocześnie ciepło wytwarzane przez całą rodzinę pomaga utrzymać warunki sprzyjające temu procesowi. Z czasem nektar staje się coraz gęstszy. Sacharoza zostaje częściowo rozłożona na prostsze cukry, głównie glukozę i fruktozę. Wzrasta kwasowość, maleje zawartość wody, a płyn zyskuje właściwości utrudniające rozwój wielu mikroorganizmów. To właśnie ta kombinacja sprawia, że prawidłowo przechowywany miód jest tak trwały. Skąd jednak pszczoły wiedzą, że miód jest już gotowy? Wyczuwają zmiany jego konsystencji i wilgotności. Gdy zawartość komórki osiąga właściwy poziom, zamykają ją cienką warstwą wosku nazywaną zasklepem. Ramka niemal całkowicie pokryta zasklepami jest dla pszczelarza jednym z najważniejszych sygnałów dojrzałości miodu. Same plastry również są prawdziwym dziełem inżynierii. Ich sześciokątne komórki pozwalają niezwykle efektywnie wykorzystać przestrzeń i materiał. Wosk powstaje w gruczołach robotnic i pojawia się w postaci maleńkich łuseczek. Następnie pszczoły go przeżuwają, formują i wbudowują w konstrukcję. Każda ścianka wygląda delikatnie, a mimo to podtrzymuje zapasy, czerw oraz tysiące pszczół. Warto też wyjaśnić jeden popularny mit. Miód nie jest wymiocinami w potocznym znaczeniu tego słowa. Nektar trafia do wola miodowego, wyspecjalizowanego zbiorniczka, oddzielonego od żołądka trawiennego. Jest zwracany w kontrolowany sposób, aby można go było przekazywać i przetwarzać, nie przechodząc przy tym zwykłą drogą trawienia. W miodzie nie ma też naturalnie znaczącej ilości propolisu. Propolis powstaje z roślinnych żywic i służy do uszczelniania szczelin oraz ochrony ula. Mleczko pszczele jest natomiast wydzieliną pszczół karmicielek. Każdy z tych produktów pełni w tej żywej fabryce zupełnie inną funkcję. I właśnie tutaj kryje się jeden z największych sekretów płynnego złota. Pszczoły kontrolują wilgotność, temperaturę, wentylację, magazynowanie i ochronę. Bez silników, elektronicznych czujników i ludzkiego nadzoru. Gdy miód dojrzeje, a komórki plastra zostaną zasklepione, pojawia się nowe wyzwanie. Jak odebrać ten skarb, nie niszcząc ula, nie szkodząc czerwiowi i nie pozbawiając pszczół pożywienia? W tym miejscu rozpoczyna się precyzyjna praca pszczelarza. Miód jest dojrzały, komórki zostały zamknięte, a ul skrywa cenne zapasy. Zbiorów nie można jednak rozpocząć w dowolny sposób. Zanim pszczelarz wyjmie choć jedną ramkę, obserwuje zachowanie pszczół, warunki pogodowe oraz stopień zasklepienia plastru. Ramki zawierające zbyt wilgotny nektar mogą zagrozić całej partii, ponieważ nadmiar wody zwiększa ryzyko fermentacji. Ubrany w kombinezon, rękawice, buty i kapelusz z siatką ochronną, pszczelarz zbliża się do ula spokojnymi ruchami. Podkurzacz uwalnia niewielkie ilości chłodnego dymu. Pomaga on ograniczyć obronną reakcję pszczół, ale musi być stosowany z umiarem. Nadmiar dymu może zestresować rodzinę i pozostawić niepożądany zapach w pobliżu produktu. Pokrywa zostaje otwarta, a ramki są dokładnie sprawdzane jedna po drugiej. Pszczelarz wybiera dojrzałe, dobrze zasklepione plastry znajdujące się w miodni, czyli części ula przeznaczonej głównie do magazynowania miodu. Ramki z czerwiem, jajami lub larwami pozostają w gnieździe. Trzeba również pozostawić rodzinie wystarczające zapasy pokarmu, zwłaszcza przed okresami, gdy kwitnie niewiele roślin. Pszczoły pozostające na ramkach są ostrożnie usuwane.
W zależności od stosowanego systemu wykorzystuje się specjalne szczotki, przegonki albo kontrolowany strumień powietrza zdmuchawy. Następnie ramki trafiają w czystych, zamkniętych skrzynkach do pracowni pasiecznej, gdzie są chronione przed kurzem, wilgocią, owadami i kontaktem z podłożem. To właśnie w tym miejscu praca natury spotyka się z technologią. W zakładzie przetwórczym wszystkie powierzchnie, narzędzia i urządzenia muszą być dokładnie zdezynfekowane. Miód należy już traktować jak żywność gotową do spożycia. Jeden błąd podczas czyszczenia może w ciągu kilku minut zanieczyścić rezultat tysięcy lotów. Pierwszym etapem jest odsklepianie plastrów. Za pomocą podgrzanego noża lub widelca ze stali nierdzewnej pracownik usuwa cienką warstwę wosku zamykającą komórki. Złociste plastry zostają odsłonięte, a miód zaczyna powoli spływać na stół do odsklepiania. Usunięty wosk nie musi być wyrzucany. Po oddzieleniu i oczyszczeniu może zostać wykorzystany do produkcji innych wyrobów albo ponownie włączony do obiegu produkcyjnego. Teraz ramki trafiają do miodarki. Umieszcza się je w koszach rozmieszczonych wokół osi, po czym urządzenie zaczyna wirować. Siła odśrodkowa wyrzuca miód z komórek na wewnętrzne ściany zbiornika. Następnie płyn spływa na dno i wypływa przez zawór. Najbardziej pomysłowe jest to, że plastry mogą pozostać niemal nienaruszone i wrócić do ula, oszczędzając pszczołom ogromnego wysiłku potrzebnego do ich odbudowy. Warto wyobrazić sobie skalę znaczenia tego szczegółu. Produkcja wosku wymaga od rodziny pszczelej znacznych ilości pokarmu i energii. Gdy plastry zostają zachowane, robotnice mogą poświęcić więcej sił na zbieranie i magazynowanie nektaru. Jedna decyzja pszczelarza potrafi zmienić wydajność całej żywej fabryki. Czy przypuszczaliście, że te same plastry można wykorzystać ponownie? Napiszcie w komentarzach, co do tej pory zaskoczyło Was najbardziej i dodajcie swoje miasto oraz województwo. Dzięki temu zobaczymy, jak daleko dociera ta podróż po świecie miodu. Po opuszczeniu miodarki, miód może nadal zawierać drobne fragmenty wosku, cząstki propolisu i pęcherzyki powietrza. Dlatego przepuszcza się go przez odpowiednie sita lub filtry. Celem jest usunięcie fizycznych zanieczyszczeń bez przekształcania produktu w sztucznie rafinowaną substancję. Następnie przychodzi czas na odstanie. Przefiltrowany miód przez określony czas pozostaje w zamkniętych zbiornikach. Pęcherzyki powietrza i lekkie cząstki wypływają na powierzchnię, a pozostałe zanieczyszczenia osiadają. To cichy, lecz niezwykle ważny etap, który pozwala ujednolicić płyn przed badaniami i rozlewem. Znaczenie ma również kontrola temperatury. Nadmierne podgrzewanie może zmieniać aromat, smak oraz składniki wykorzystywane jako wskaźniki jakości. Jeśli ogrzewanie jest konieczne, aby ułatwić przepływ lub przeprowadzić dozwolony etap procesu, czas i temperatura muszą być ściśle kontrolowane. Po zakończeniu tej drogi miód wydaje się gotowy. Złocisty wygląd nie gwarantuje jednak czystości, dojrzałości ani bezpieczeństwa. Zanim trafi do słoika, próbki muszą ujawnić, ile wody pozostało w produkcie, jaka jest jego kwasowość, jaki jest profil cukrów i czy występują oznaki zafałszowania. Kolejny etap będzie przypominał naukowe śledztwo prowadzone w każdej partii. Miód opuścił miodarkę, przeszedł przez filtry i odstał w zbiornikach. Na pierwszy rzut oka wygląda na gotowy. Dla laboratorium wciąż jest jednak partią podlegającą dokładnemu badaniu. Czy zawiera zbyt dużo wody? Czy rozpoczęła się fermentacja? Czy obecne w nim cukry rzeczywiście pochodzą z nektaru? To pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedź i właśnie na tym etapie wygląd ustępuje miejsca precyzyjnym pomiarom. Jednym z pierwszych badań jest pomiar zawartości wody. W Polsce dla większości rodzajów miodu obowiązuje maksymalny limit 20 gramów wody na każde 100 gramów produktu. Im wyższa wilgotność, tym większe może być ryzyko fermentacji. Dlatego tak ważne jest odbieranie wyłącznie dojrzałych plastrów. Bada się również kwasowość, zawartość cukrów, aktywność enzymatyczną i ilość substancji nierozpuszczalnych. Żaden pojedynczy wynik nie opowiada całej historii. Specjaliści zestawiają ze sobą różne parametry, aby sprawdzić, czy partia zachowała swoje naturalne właściwości i czy nie dodano do niej obcego syropu. W tym miejscu pojawia się częste nieporozumienie. Czysty miód nie oznacza miodu pozbawionego cukrów.
Z natury jest on bogaty w glukozę i fruktozę powstające z nektaru przetworzonego przez pszczoły. Określenie bez dodatku cukru oznacza, że nie dodano cukru buraczanego, przemysłowej glukozy, syropów kukurydzianych ani innych substancji słodzących. Zgodnie z międzynarodowymi normami, produkt sprzedawany jako miód nie powinien zawierać żadnych dodatkowych składników. A co z domowymi testami z internetu? Przyznajcie, próbowaliście któregoś z nich? Wlewanie miodu do wody, podpalanie kropli czy obserwowanie sposobu, w jaki spływa, nie potwierdza jego czystości. Wilgotność, temperatura, pochodzenie roślinne i krystalizacja zmieniają zachowanie produktu. Aby wykryć zafałszowanie, potrzebne są badania laboratoryjne. Krystalizacja również wprowadza wiele osób w błąd. Gdy miód gęstnieje lub staje się ziarnisty, część konsumentów sądzi, że się zepsuł albo został dosłodzony. W większości przypadków jest to naturalny proces wywołany tworzeniem się kryształów glukozy. Niektóre miody krystalizują bardzo szybko, inne dłużej pozostają płynne, zależnie od składu, temperatury i pochodzenia botanicznego. Barwa i smak również mogą się znacznie różnić. Jasny miód bywa łagodny, podczas gdy ciemniejszy może wyróżniać się intensywnym aromatem. Nie oznacza to jednak, że jeden z nich jest zawsze lepszy. Rodzaj pożytku, region, klimat, gatunek pszczół i sposób prowadzenia pasieki pozostawiają w każdej partii odmienny ślad. Po zatwierdzeniu miód trafia do rozlewu. Maszyny dozujące napełniają dokładnie odmierzonymi porcjami zdezynfekowane słoiki, które następnie otrzymują zakrętki, zabezpieczenia, etykiety, oznaczenia partii i daty minimalnej trwałości. System identyfikowalności pozwala prześledzić drogę produktu od słoika aż do zakładu, a nawet do pasieki, z której pochodzi. Zanim miód opuści zakład, opakowania są sprawdzane pod kątem wycieków, nieprawidłowej masy i błędów w zamknięciu. Dopiero wtedy trafiają do kartonów i ruszają do centrów dystrybucyjnych. Ta podróż pozostawia jednak jeszcze dwa pytania. Które kraje są największymi producentami miodu na świecie i czy naprawdę istnieje miód, który można nazwać najlepszym na całej planecie? Po zatwierdzeniu, rozlaniu i oznakowaniu miód opuszcza zakład przetwórczy i trafia do sieci magazynów, ciężarówek, centrów dystrybucyjnych i sklepów. Słoik wydaje się niewielki, ale kryje w sobie cały łańcuch, który rozpoczął się w chwili, gdy pszczoła odnalazła kwiat dzięki barwom, zapachom i ultrafioletowym znakom niewidocznym dla ludzkiego oka. W skali świata ten łańcuch osiąga imponujące rozmiary. Najnowsze dane FAO wskazują, że w 2024 roku na całej planecie wyprodukowano około 2 milionów ton miodu. Na pierwszym miejscu pozostały Chiny z wynikiem około 456 tysięcy ton, co stanowi niemal 1/4 światowej produkcji. Kolejne miejsca zajęły Indie, wytwarzając około 136 tysięcy ton, oraz Turcja z produkcją wynoszącą około 95,5 tysiąca ton. A więc choć pojedyncza pszczoła podczas jednego lotu przenosi zaledwie maleńką kroplę nektaru, miliony rodzin rozsianych po całym świecie potrafią zamienić ten niemal niewidoczny wysiłek w gigantyczną produkcję. Ale który miód jest najlepszy na świecie? Nie istnieje jedna naukowa odpowiedź. Konkursy oceniają smak i aromat. Rynek ceni rzadkość oraz pochodzenie, a laboratoria badają skład i autentyczność. Miód Manuka, powstający z nektaru krzewu Manuka w Nowej Zelandii, stał się jednym z najbardziej znanych i najdroższych na świecie. Aby mógł być eksportowany pod tą nazwą, musi spełniać oficjalne kryteria autentyczności. Określenie płynne złoto również nie jest przypadkowe. Miód łączy w sobie biologiczną pracę, energię kwiatów, wiedzę pszczelarza oraz proces, którego nie można bez końca przyspieszać. Istnieje jednak wartość, której nie da się zamknąć w słoiku. Odwiedzając kwiaty, pszczoły przenoszą pyłek i wspierają rozmnażanie wielu roślin. Odpowiedzialna opieka nad pasieką oznacza unikanie nadmiernych zbiorów, kontrolowanie chorób oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze środkami ochrony roślin. Produkcja miodu zależy od utrzymania przy życiu fabryki, która go wytwarza. A oto ostatnia ciekawostka. Pszczoły stworzyły miód jako zapas pokarmu dla własnej rodziny, a nie dla ludzi. To my nauczyliśmy się odbierać część tych zapasów, przetwarzać je i rozprowadzać, nie przerywając naturalnego cyklu.
Od kwiatu aż po rozlew każdy słoik skrywa historię, której niemal nigdy nie zobaczymy na etykiecie. Subskrybujcie kanał Fabryki i Fakty, aby nadal odkrywać, jak natura i technologia przekształcają surowce w produkty obecne w naszym codziennym życiu. I napiszcie w komentarzach, które odkrycie dotyczące miodu zaskoczyło Was dziś najbardziej. A jeśli sądzicie, że zobaczyliście już wszystko, to nawet nie wyobrażacie sobie fabryki, którą pokazaliśmy w poprzednim odcinku. Film właśnie pojawia się na Waszym ekranie. Kliknijcie i chodźcie ze mną odkryć kolejny sekret ukryty tutaj na kanale Fabryki i Fakty. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.